Bardzo ładnie to. Ładnie chodzi. Siemanko moi drodzy. Czołem ze słonecznego, bardzo gorącego Stargardu. Mamy weekend. Dzisiaj żeśmy się umówili na taki drobny spacerek. Malutki, powolutki. Z gruszką. Gruszka na R6. Będzie chwilka, to podyskutujemy o tej R-ce. Opowie nam, od kiedy jeździ, czym jeździł wcześniej, jak mu się podoba. Może część z Was będzie zainteresowana, to też. O, dzieci. Super Blackbird. O czym to ja? A no. O kurde. No, normalnie. Jak któryś z Was będzie zainteresowany, zainteresowana, no to zawsze jakieś informacji sobie zaczerpnie. Do Gruszki możecie wbijać na jego kanał. Jemu też można zawsze zadawać pytania, jak tam się jeździło tym, tamtym, siamtym, owamtym. Jak ocenia jedno, drugie. Chłopak jest bardzo kontaktowy. O czym się jeszcze przekonacie. Fajnie, naprawdę fajnie. A my sobie jedziemy na słynne paski. Zobaczyć, kto będzie. Może jakieś fajne ujęcia porobimy. Gruszka sobie polata w lewo, w prawo. Zobaczymy, co z tego będzie. Jezu, jaki ruch straszny. Bardzo fajnie chodzi ta R-ka na tym pustym wydechu. Tak mi się wydaje, że to jest przelot. Jeszcze się podpytamy, ale bardzo fajnie. Wyje, kurde, jak jakiś potwór z science fiction. Super, całkiem fajna pogoda. Duchota niesamowita, bo to wygląda, jakby za chwilę jakaś burza miała być z tego. Zacznie padać, to się zwiniemy i tyle. Coś fajnego z tego może będzie. A dla kanału też fajnie, bo zawsze jakaś to różnorodność. Oprócz czarnego i żółtego, trochę niebieskiego, zawsze mile widziane, nie? Swoją drogą ten niebieski, co to jest? Ten Yamaha Racing Blue, z tego co pamiętam, to taki kultowy kolor. Już nie jaki ten majtkowy niebieski na GSX-erach od Suzuki. Ten jakiś taki fajny, taki nie to kurde fiołkowy, nie to kobaltowy. Gruszka obiecał, że będziemy mieli tempo spacerowe, żeby mnie nie zgubić. Jak na razie dotrzymuję słowa. Dobry chłopak Gruszka. A między Bogiem a prawdą to też jest tak, że chłopak jest świadomy, ile to edycji i obróbki jest, że wziąć i zamazać tą tablicę rejestracyjną, kiedy jedziemy trochę więcej niż przepisy pozwalają. Dlatego też kolega nie chce mi przysparzać roboty, za co jestem jemu ogromnie wdzięczny. No kurde, no jak ściął strasznie. No i faktycznie znowu brakuje interkomu. Gruszka ma interkom jakiś, mówi, że jakiś chiński, nie za drogi. Mówi, że tam te jego oczekiwania jako tako spełnia. My z Paskudem nie mamy. Paskud niestety dla niego za późno teraz. Pora, żeby z domu wychodzić. Wcześniej nam się jakoś nie złożyło. Gruszka wcześniej nie mógł. Mówił, że dopiero od 17 będzie wolny. I tak o, to wyszło. Rozminęliśmy się troszeczkę. Ależ szkoda. A tym samym no co? Paskud, nie ma Ciebie z nami, a i tak sercem jesteś pewnie blisko nas. Także pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, brachu. Też kurde, od dłuższego czasu marzy mi się taki super sport. Tylko pytanie właśnie o który, jaki. Trzeba się będzie zastanowić. Coś, co by mniej było szkoda położyć niż mojego Bikinga. Coś, co w razie czego byłoby łatwiejsze w odbudowie. A żeby można było się troszeczkę inaczej pobawić. Na jakieś szkolenie go zabrać, wygłupiać się trochę. Sami wiecie, o co chodzi. Może i to R6 to też jest motocykl warty. O, ręce drętwieją. Zobaczcie, nasi jadą. Ale was dużo, to z parady pewnie stargardzkiej wszyscy wracają.
Fajnie to wygląda, zobaczcie. No, kawał przyjemnego motocykla. Jestem ciekawy, czy ten Fazer, którym jeździłem, nim sobie kupiłem Vikinga, czy właśnie nie miał czasem silnika od tej R6. Tylko wiecie, no tam z cięższym wałem korbowym i no inną mapą zapłonu, bardziej odprężony silniczek. W sumie to i tak całkiem dobrze jeździło. 600 cm sześciennych, tam około 98 koni mechanicznych, fajne. Taki kucyk z roweru się przesiąść na takiego kucyka, no to całkiem niezły awans był. Bardzo lubiłem ten motocykl. Może mi się kiedyś uda spotkać tego gościa, którego odkupił. Jakiś fajny taki odcinek w stylu retro. Takie troszeczkę z nostalgią i odrobiną sentymentu by się zrobiło fajnie, byłoby fajnie. Albo znaleźć kogoś innego, kto tym sprzętem jeździ na lokalu, tak nim właśnie bujnąć, pogadać trochę, podpytać. Cześć. Pełno syfu tutaj. Śmierdzi z tych pól. O matko, tak jak ostatnim razem się podniecałem i mówiłem, że szkoda, że was tu nie ma, tak teraz to jest jedna rzecz, którą można sobie dzisiaj darować. Teraz jako w miarę się tędy jedzie, kurde, pamiętam, że tu płyty były, to tak zwana hitlerówka. To jeszcze pamięta czasy Bundeswehry. Chcesz nas wyprzedzić, to nas wyprzedź. Co to tam jedzie? Za nami. Straż. Kruszka, jak bardzo twoje ego ucierpiało, kiedy zostałeś wyprzedzony przez takiego busa strażackiego? No właśnie, szkoda, że nie ma tego interkomu, abym się dowiedział, jak wsioczysz. Jak jechaliśmy przez miasto, no to opowiadałem trochę o tym motocyklu, bo tak kojarzę, że ja, zdaje się, z tego co pamiętam, to miałem od tej R6 u siebie w Fazerze silnik. I trochę z zmienionym tym charakterystyką masz moc niżej oddawaną i mniej, trochę więcej nie zuchasz. No pamiętam, że tam było w Fazerze 98 koni, ja miałem 2005 rocznik tego Fazera, czy to już był ten taki z tym tłumikiem puszkowym pod siodełkiem, nie? No to jest 2000. Właśnie nie wiem, czy to jest od tego samego modelu R6 silnik, czy nie, czy ja mam potem od tej kolejnej, bo ta jak chyba jest na gaźniku jeszcze, nie? To jest na gaźniku. No okej, no to ja miałem już ten silnik na wtrysku, ale no powiedzmy, no mniej więcej, ale zobacz, w bardzo fajnym stanie masz tego, masz motocykl. Była akurat, wiesz, po ostatnim motocyklu, który gruza miałem, ciągle się w niego ładowało, tak stwierdziłem, wolę starsze kupić, doładzić więcej pieniędzy i mieć normalnie sprawne technicznie, Okej. żeby wizualnie, to tam wiesz, wizualnie to, że na przykład tu obtarte, że lampa od nowszego modelu, to wiesz, chodziło mi o to, żeby technicznie było sprawne. Bo widzisz, bo ja nawet, ja mam takie, to był trochę błąd, jeżeli chodzi o to podejście, bo ja zawsze miałem motocykle nowe, nie? I problem polegał na tym, że zawsze mi było szkoda tego motocykla położyć, więc generalnie sobie jeździłem, się cieszyłem tym motocyklem na zasadzie po prostu jazdy z miejsca, wiesz, jednego do drugiego, wiesz, jakieś tam wycieczki, jakieś tripy, ale nigdy na zasadzie, żeby gdzieś tam podnosić swoją umiejętność, no bo to zawsze było gdzieś tam w kredycie, trzeba było to spłacać, się na to pracowało. No i generalnie człowiek gdzieś tam podświadomie myślał sobie, kurde, szkoda jest to wywalić, żeby potem to stało, a nie jeździło, a kredyt musisz bulić, wiesz, ubezpieczenia za to płacić i tak dalej, nie? I no, Niby stara, ale tak mi szkoda. no to ja rozumiem, bo to jest też fajne, że gdzieś mamy podświadomie, widzisz, ten szacunek do tej myśli technologicznej, nie? I no co by nie było, nie? Nieważne na jakim poziomie jesteś, dla każdego gdzieś tam te kwoty, no to wiesz, to jest bardzo względne, dla kogo 6 tysięcy, czy tam, nie wiem, 12 tysięcy to jest dużo, czy mało, nie? Na ten, ale tak samo mam teraz, nie? Na przykład Viking mi daje niesamowitą frajdę, nie? Z tym, że no to nie jest motocykl, na którym nawet chciałby mi się uczyć, nie? Bo zauważ, że wszystko jest odsłonięte, nie? Fajnie, że nawet masz ten motocykl się pojawia na filmikach u ciebie, nie? Fajne filmiki. Ja zapraszam wszystkich moich widzów, bardzo serdecznie wbijajcie wszyscy do Gruszki, zobaczcie, bo filmiki ma bardzo przyjemne. To nie są typowe motovlogi, tylko takie przejazdy fajne z muzyką pomontowane, nie? Trochę dawno nic nie było, ale ostatnio się tworzy. No spoko.
Spoko. Mam nadzieję, że zwłaszcza ta młodsza część, bo jak widziałem, że jeździłeś i mniejszymi motocyklami, także zachęcam wszystkich, pełen przedział wiekowy. I ma stalowy oplot u siebie, zobacz. Powiem ci, że taki jest fajny bajer, coś się teraz. No. Co to? Widzisz? Tak średnio widać, nie? A, to masz te, jak one się nazywają? Angel Lights, tak? Czy Halo? Fajne, fajne. To sam to robiłeś? No, ja w niego co wkładałem, to ostatnio opony wymieniłem i podstawowy serwis, nie? Jeśli mogę spytać, jaka jest cena takiej R6? Czekaj, żeby nie skłamać, tą kupiłem za 8500. 8500. To powiedz mi, to jak kolejno jak jeździłeś? Miałeś jakieś motorynki, jakieś coś? No, miałem chińską 50, później RS-kę Aprilia Mhm. 50, później no, ją każdym po 2 lata chyba jeździłem. Tam w międzyczasie to co na kursie się jeździło, tam coś kolega dał się przejechać. No. Wszystko. No zobacz. Tak z 50 na 600. Nie, no okej, no. Ja powiem inaczej, ja się z roweru na 600 przesiadłem i generalnie no jest to możliwe, nie? Ale no tak jak powiedziałem, no nie wariowałem, nie stawiałem motocykla na koło, zawsze mi było szkoda tego, był serwisowany tak jak należy. Potem się zmieniło na inny motocykl i tak zostało, nie? W sumie. Przyjechał jakiś, będzie też coś smolił? Może będzie smolił. Ja na chwilę wyłączę kamery i wezmę zdejmę kasz, żeby sobie łeb przewietrzyć. Także zaraz wracam. Zanim przejdziemy do kolejnych kilku ujęć zrobionych, nim wygonił nas deszcz, chciałbym, abyście zwrócili uwagę na ten straszliwy syf, który pozostawili po sobie fanatycy upalania. Gdy dotarliśmy z Gruszką na tę zatoczkę, to trochę nas to przytłoczyło, ale dopiero w trakcie edycji tego wideo zobaczyliśmy rzeczywistą skalę problemu. Dlatego zwracamy się do wszystkich widzów z pewnym apelem. Słuchajcie, bez względu na to, gdzie jesteście, miejcie odwagę zrugać, zbesztać i piętnować syfiarzy. To nie są niczyje miejscówki. Place, plaże, lasy i parki. One są nasze, nas wszystkich i wszyscy musimy o nie dbać. Okej? Dobra, no to jedziemy dalej. O, deszcz pada! Jak ja nienawidzę jeździć w deszczu, ludzie! Ślisko? Nie, jeszcze. Nie ślisko. Może ślisko? Nie, nie ślisko. Nakrzyczę na niego. Świateł nie masz! Światła! Teraz dobrze. O, widać Gruszkę. Także jak widzicie, kochani, spadamy przed deszczem. Tumult straszny, jedziemy pod wiatr. Gruszka z przodu na owiewkę się schował jak za parasolem, cwaniak. Świetny chłopak, kurde, widać, że mamy podobny vibe, będziemy pewnie częściej jeździć. Chcecie więcej Gruszki? Dajcie znać w komentarzach. Taka czerń, kurde, i my w tą czerń prosto będziemy zawracać. Ja! Nienawidzę deszczu! Potem jest więcej mycia niż jeżdżenia, nie cierpię. Po prostu nie cierpię.
No i cóż, moi drodzy, pora się pożegnać. Zobaczymy, co wyjdzie z tych naszych ujęć teraz, jak żeśmy jeździli. Deszcz nas przegonił po prostu, brzydka pogoda, burza. Zresztą co chwilę dostajemy alerty pogodowe, także też nie wiadomo za bardzo jak i kiedy się zgadać. Dzień cały był wieczny, także się spodziewaliśmy tego, co będzie. Niemniej jednak spotkanie bardzo fajne. Gruszka mega kontaktowy gość. Jeszcze raz zapraszam, zachęcam, abyście wbili do niego na jego kanał. Fajne, takie przejazdy z muzyką. Dobre, żeby się wyciszyć, uspokoić. Albo odwrotnie, pobudzić. Kto co lubi. To nic. Moi kochani, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Jasne. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Dobra jazda była. Dzięki wielkie. Do następnego. Jak coś, to dawaj, zgaduj się, pisz. No i co? I pada! Złapał mnie deszcz do cholery. Nienawidzę deszczu. Będę się musiał myć. Zacieki, błoto, syf. Nienawidzę deszczu. Nie wiem, kto ma gorzej. Ja czy oni? Oni, bo oni siedzą, a ja jadę. Przeklęty deszcz! No jeszcze idiota spryskiwacze włączył. Ja pierniczę. Muszę się trzymać z dala od samochodów, bo kurde, zaraz wszystko w jajach będę miał to z drogi. Cały syf. Przeklęty deszcz! Nienawidzę deszczu. Gówno. Siema. Pada. Przez was. Chamy!